Cześć, siemano. W dzisiejszym filmie przelecimy sobie szybciutko przez EcoDroida, zrobimy sobie taką aktualizację, podsumowanie, jaki ekwipunek jest najlepszy w 2023 roku. Bo co prawda jakiś czas temu nagrałem o każdej części ekwipunku osobny film, natomiast do tego czasu trochę się zmieniło. Tibia ma swój kierunek, w którym podąża i chciałbym wam to na szybko omówić. Też nie w półgodzinnym filmie, więc nie będziemy to robić turbo szczegółowo. Jeśli byście chcieli zrobić, też dostać taki film, powiedzmy, z podziałem na jakieś przedziały levelowe, jaki ekwipunek używać, gdzie, co i jak, to dajcie znać. Natomiast dzisiaj sobie przelecimy tylko takie najistotniejsze rzeczy, które mogą wam się tutaj przydać. Zacznijmy sobie od oczywiście broni. Wiadomo, Droid teoretycznie używa różdżki, natomiast jeśli nie macie 220 levela, ja bym wszelkie różdżki olał. Macie do tego Spike Sworda, Crimson Sworda, ewentualnie Magic Sworda. Dlaczego właśnie te wybory? Ponieważ do wszystkich trzech możecie włożyć sobie imbu trzeciego poziomu, czy na kryta, czy na mana leecha, co jest dla maga tak naprawdę najistotniejsze. No i na jakimś Spike Swordzie, Crimson Swordzie możecie sobie za grosza zrobić pierwszego tiera. Co prawda za wiele wam to nie da, no ale wiadomo, placebo też fajna sprawa i będziecie czuć się lepiej, że macie sterowaną broń. Natomiast od 220 kupujecie sobie Cobra Roda, które już nie są jakieś mega tanie, bo tam pewnie z jakieś 5 do 10 kk sobie go kupicie i z tym rodem, no ja biegam teraz na 1200 levelu nadal z Cobra Rodem w tej chwili, no bo Hexer dla mnie na dzień dzisiejszy, kiedy wyszedł nam Sanjuin Rod, jest tak naprawdę średnio opłacalny, bo między Hexer daje nam tak naprawdę troszeczkę life leecha, czyli dużo mniej niż Cobra. Troszeczkę mana leecha, który tak naprawdę, jeśli nie macie problemu z trzymaniem many, waszego życia nie zmieni. No i w porównaniu do Cobry ma 3 magic levele więcej, to jest tak naprawdę największa tutaj różnica. Natomiast te 3 magic levele, czy są warte jakieś 150 kk dodatkowe, no to musicie sobie sami odpowiedzieć. Jeśli was stać, no to od 300 jak najbardziej możecie sobie, od 400, sorry, możecie sobie tego Hexera kupić, natomiast póki was nie stać na Sanjuina, można sobie spokojnie biegać z Cobrą, która jest według mnie najciekawszym rodem, najbardziej przyjemnym do grania druidem, natomiast do wszystkich pozostałych można spokojnie zapomnieć, nie warto się nad nimi rozkminiać, takie jest moje subiektywne zdanie i przechodzimy sobie dalej do hełmów. No jeśli chodzi o hełmy, wiele się nie zmieniło, doszły nam nowe hełmy, tak naprawdę w zależności od tego, jakie odporności na danej miejscówce potrzebujecie, no to wybieracie sobie Gnoma, Circleta, Eldrisha lub Arborila. No to wiadomo, jeśli potrzebujecie energii, no to Gnom, ogień, Circlet, Eldritch to ziemia, no i Arboreal to jest lód. No ból jest taki, że Circlet oraz Eldritch nie mają żadnego fizyka, natomiast Gnome i Arboreal mają dodatkową odporność od fizyka, więc jeśli głównie na jakiejś miejscówce zależy wam na odporności od obrażeń fizycznych, no to Arboreal będzie oraz Gnome w pytę. Różnica w cenie na dzień dzisiejszy między hełmami nie jest jakaś znacząca, ponieważ poza Circletem, którego kupicie pewnie z jakieś 5 kk, no to wszystkie pozostałe są w przedziale 20-40. Myślę bez problemu do dostania. Także to hełmy są sytuacyjne, nie ma tutaj za bardzo nad czym kombinować. Oczywiście jeśli nie macie tego 200 levela na Gnoma, bo tak naprawdę do 200 kupujecie Gnoma i możecie z nim bardzo długo biegać, no to zawsze możecie sobie tą czerwoną czapeczkę mage'ową założyć i włożyć w nią tak samo imbu na manę oraz na magic level, też będzie fajnie. Ewentualnie Jala Maska, no tu się wiele nie zmieniło. Przy hełmach jesteśmy trochę w stagnacji, znaczy może nie takiej, bo wyszły hełmy z nowymi odpornościami, natomiast no tutaj wybór jest oczywisty. Jakie odporności taki hełm zakładacie? Taka sama sytuacja jest, jeśli chodzi o spellbooki, po prostu takie odporności, jakie potrzebujecie, takiego spellbooka używacie. Nie ma tutaj tak naprawdę jednego kandydata na najlepszego. Jeśli potrzebujecie odporności od fizyka, no to wtedy sobie zakładacie tego Arborila, bo daje go najwięcej, ewentualnie Liona, no bo jest po prostu tani, czy Shoulder Plate'a z tego samego powodu. Natomiast tak naprawdę tutaj patrzycie tylko i wyłącznie na odporności, wiadomo, jakiś tam shoulder plate, ziemia, Arboreal, energia. No wiadomo, jeśli nie macie na Arboreal, no to Spirit Guide od energii,
Lion lód. No i Eldritch od ognia, no natomiast ja go nigdy nie używałem. Jak już potrzebowałem odporności od ognia, no to używałem przeważnie Liona z imbu na ogień i też było spoko. Natomiast jeśli chodzi o zbroję, no to sytuacja ze zbrojami jest dość zabawna, bo dużo zależy tutaj od przedziału levelowego. Tak naprawdę bez wymagań levelowych macie dwie najlepsze zbroje, czyli Dwarven Armor oraz Elven Mail. No i to są zbroje, które będziecie używać już przynajmniej na dzień dzisiejszy, do endgame'u, ponieważ na większości miejscówek ważniejsze jest to, jaki imbuing możecie włożyć, ile tego imbuingu możecie włożyć. I tutaj przychodzi Elven Mail, bo ma po prostu 3 sloty, więc wkładacie sobie 2 odporności i Live Leecha. Ewentualnie, no myślę, że na Rotten Bloodzie czasami nawet 3 odporności. Natomiast Dwarven, wszędzie gdzie będziecie expić solo, odporność na obrażenia fizyczne zawsze jest spoko. Tam sobie możecie włożyć, macie fizyka, do tego wkładacie sobie jakąś odporność od żywiołu i do tego oczywiście Live Leecha. Więc tutaj będzie na pewno fajnym wyborem na wszelkie solo hunty, no i możecie przede wszystkim już od najmniejszego poziomu go używać, jest w miarę niedrogi, więc myślę, że spoko opcja. Midnight Tuning też jest spoko opcją, bo daje jeszcze 4 Magic Level, natomiast ma już tylko jednego slota, więc tylko Live Leecha włożycie albo tylko odporność. Ja go używam po prostu tam, gdzie potrzebuję odporności od obrażeń fizycznych, a nie wkładam w niego żadnego imbu. No natomiast to jest gdzieś tam taka alternatywa. Pewnie wielu z Was będzie się zastanawiać nad Soul Shroudem, czyli tą bisową, nazwijmy to zbroją z Soulwara dla druida. No fajna zbroja, tylko że działa tylko tam, gdzie potrzebujecie Magic Levela plus jednej odporności i Life Leecha. Natomiast tam, gdzie potrzebujecie więcej odporności, no to, że ma 2 sloty, ją troszeczkę tutaj kara. Dlatego no, na dzień dzisiejszy bisowa zbroja dla druida to jest Elven Mail za jakieś pewnie 2 kk, którego będziecie używać do długo. Jeśli chodzi o legi, no to legi, przy legach mamy tą samą sytuację co wcześniej, czyli w zależności od tego, jakich odporności potrzebujemy, takie legi zakładamy. Gnomy od energii, Soul Stridersy od ognia, jakieś Soulful legi od Holy, Midnight Song od lodu. I co tam jeszcze mamy? No oczywiście dla mnie, według mnie bisowe legi na dzień dzisiejszy dla druida to są Mutant Bone Kilt, który daje nam ponownie obrażenia fizyczne, odporność od obrażeń fizycznych. Dlatego według mnie są na dzień dzisiejszy najlepszymi legami. Dla druida najbardziej uniwersalnymi przede wszystkim, bo tak naprawdę jak zauważycie, wszędzie wymieniam coś, zazwyczaj z odpornością na obrażenia fizyczne. Dlaczego? Bo obrażenia fizyczne dostajecie wszędzie, na każdym spocie, więc zawsze ekwipunek z odpornościami od fizyka będzie po prostu uniwersalny i będzie miał szerokie zastosowanie, więc warto w niego po prostu inwestować. No i przede wszystkim, jeśli ekspicie gdziekolwiek solo, zawsze z tego fizyka będziecie dostawać obrażenia, zawsze będzie wam to pomagało, nieważne na jakim przedziale levelowym jesteście, no to i tak odporności od obrażeń fizycznych wam się przydadzą. No i przechodząc do butów, no tu jest ta sama historia, no buty zakładamy takie w zależności od tego, jaki potrzebujemy rodzaj odporności. Soul, Dream Shroudy, jeśli od ziemi, Nightmare od energii, Make Do Bootsy od lodu, no i teraz wyszły Sanguine Galoshes, które dają nam fizyka i ogień, także no do tego jakieś tam dodatkowe bonusy, także są niezaprzeczalnie najlepsze na dzień dzisiejszy, natomiast też na dzień dzisiejszy ich cena jest po prostu abstrakcyjna i większość z Was pewnie sobie nie będzie na nie mogła pozwolić, dlatego po prostu używamy to co mamy, buty jakieś tam hiperturbo waszego życia nie zmieniają. Nie jest to tak bardzo istotne. No i tak naprawdę to jest wszystko, no bo amulety, no to wiadomo, Theurgic Top, no ale amulety używacie dokładnie takie, jakie potrzebujecie odporności, trinkety używacie dokładnie takie, jakie potrzebujecie odporności, nie ma tutaj nic odkrywczego, tak samo z ringami. Wiadomo, mamy Arboreal Ringa, on jest super, bo daje nam wszystkie odporności, natomiast znów to jest jakieś 100 kk kolejne, które trzeba wydać, więc jeśli was stać, jak najbardziej polecam, ostatnio kupiłem i naprawdę fajnie oddaje ten ring, natomiast to już jest opcja dla bogatych.
powiedzmy, tak to nazwijmy. Więc tak naprawdę, jeśli miałbym podać jeden przedmiot na każdego slota, który na dzień dzisiejszy będzie najlepszym przedmiotem, jeśli ktoś miałby kupić tylko jeden typ ekwipunku po jednym przedmiocie na każdego slota i niezależnie od ceny, niezależnie od levela będzie po prostu najlepszy na dzień dzisiejszy, no to w hełm pewnie włożyłbym sobie tutaj albo Real Crown, bo po prostu ma najlepsze statystyki i w tym fizyka, no albo Gnome Helmet, bo po prostu tanio można zrobić sobie w nim tiera, tego nawet trzeciego, więc powiedzmy, że bisowy będzie Gnome z trzecim tierem. O, to wydaje mi się najlepsza opcja. No bo albo ja po prostu za drogo wychodzi, żeby włożyć sobie tego trzeciego tiera. Jeśli chodzi o spellbooka, no to tutaj albo daje po prostu najwięcej odporności od fizyka, natomiast Lion by z nim konkurował, bo też daje dużo odporności, a do tego jest po prostu bardzo tani. Jeśli chodzi o klatę, no to Elven Mail. To tylko Elven Mail jest bisowym armorem na dzień dzisiejszy dla druida. To jest smutne, no ale tak działa Chipsoft. Jeśli chodzi o legi, no to najbardziej uniwersalne oczywiście, tak jak mówiłem, Mutant Bone Kilt. Jeśli chodzi o buty, to będą Sanjoiny, no ale są po prostu drogie. Jeśli chodzi o różdżkę, nie ma tutaj dyskusji, jest to Sanjoin Rod. Jest po prostu topowa, daje nam większe obrażenia skryta, daje nam bonus do Terrahura, daje nam bonus do Łeka. Oprócz tego daje nam 5 Magic Leveli, plus i w sumie chyba tyle, ewentualnie jakąś odporność, ale to już jest mało istotne, jeśli chodzi o Roda, natomiast tamte bonusy, no oczywiście dodatkowego life leacha, dodatkowego mana leacha, natomiast to jest jakby, te atrybuty ma podobne do Hexera, natomiast ten dodatkowe 5% kryta i wzmocnienie Terrahura oraz UEK sprawiają, że jest dużo lepsza od tego Hexera, natomiast na dzień dzisiejszy gdybym miał kupić Hexera, to wydaje mi się to nieopłacalne i chyba zostanę na razie przy Cobra Rodzie. Aż będę mógł kupić Sanjoina. I tak naprawdę jest to wszystko, jeśli chodzi o ekwipunek w 2023 roku. Tak jak mówiłem, jeśli chcielibyście tak bardziej szczegółowo to omówione, powiedzmy przedział levelowy po przedziale levelowym, jak się ubierać, co wam będzie potrzebne, w co inwestować, w co warto, w co nie warto, to dajcie znać w komentarzach oczywiście, bo też chciałem ten film zrobić w miarę krótki, żeby się zmieścić tutaj w te 15 minut, a nie standardowo 30 minut się rozgadać, no bo mógłbym, jak widzicie na ten temat, na temat ekwipunku możemy rozmawiać i 2 godziny i pewnie go nie wyczerpiemy. Przypominam, że teraz troszeczkę zmieniamy sobie zasady robienia giveawayów. Jeśli film osiągnie przynajmniej 100 łapek w górę, to z komentarzy pod filmem sobie rozlosujemy jakieś Tibia coiny, natomiast też od czasu do czasu będę nawet pod takimi filmami, będę wybierał sobie jakiś losowy film wśród ostatnich, spod którego wezmę wszystkich komentujących i wśród nich wylosuję jakieś Tibia coiny. Także nie zapomnijcie, żeby zostawić łapę w górę pod tym filmem, żeby zostawić przede wszystkim komentarz. W komentarzu wrzućcie najlepiej od razu swój nick z gierki, żeby potem mógł te coiny ewentualnie szybciej wysłać. No i oczywiście, żeby wygrać coiny, pamiętajcie, trzeba być subskrybentem kanału i mieć publiczny status subskrypcji, tak żebym ja mógł to zweryfikować, czy macie tą subskrypcję u mnie. Jeśli ktoś nie wie, jak sprawdzić, czy ma publiczny status, no to Google nie boli, jak sprawdzić, jak zmienić status subskrypcji na publiczny, proste. Na dzisiaj to wszystko, ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę, z góry dzięki za wszystkie łapy w górę i suby. No i oczywiście gdzieś tam ostatnio w poście macie wypisanego zwycięzcę ostatniego losowania Tibia coinów. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.